Witajcie rodacy! Happy Run Tank G60 to kompaktowy elektryczny rower stylizowany na cafe racerach. Sprawdźmy go dokładnie i zobaczmy, co oferuje. Tak wygląda opakowanie i tu głównie jest logo producenta, a wszystkie elementy na czas transportu są bardzo dobrze zabezpieczone. Miękka pianka, jak i twarda otulają niemal wszystko, co możliwe. W środku dostaliśmy ekstra 2-amperowy zasilacz potrzebujący 8 godzin, by naładować akumulatory. Klucze i imbusy, by poskładać G60. Jest instrukcja obsługi, która bardzo szczegółowo objaśni każdy aspekt tego roweru. No i ostatnie to przedni błotnik, ale ja go nie zakładałem. Tak wygląda sprzęt od razu po złożeniu. Waży 34 kg i wykonane jest naprawdę dobrze. Aluminiowa rama i użyte komponenty są może nie topowe, ale na pewno dobre. No i zobaczcie na ten design. Na żywo robi świetne wrażenie. Szkoda jedynie, że pomimo należytego zabezpieczenia to uświadczymy czy to brudnego siedzenia, albo drobnych odprysków na ramię, czy są otarcia na amorach. Tak więc dla przyglądaczy to bez wątpienia mały minus. Za nasz komfort będzie odpowiadał spory przedni amortyzator. Tego natomiast nie możemy ustawić, czy to na sztywno bądź miękko, a domyślnie jest ustawiony gdzieś po środku. Z tyłu mamy kolejny amor. Ten jest budżetowy, nie ma żadnej marki i też nie ma możliwości jego ustawienia. Do tego mamy jeszcze taką typową kanapę rodem z motocykli, długa, szeroka i średnio miękka. Cała pokryta jest ekoskórą i swoją drogą, gdy zostawicie ją w upalną pogodę, to mocno będzie się grzać. Takie kombo pozwala Happy Runowi wybierać dziury i nierówności całkiem dobrze. Jeżdżąc typowo miejsko, nie ma się do czego przyczepić. Zjeżdżając jednak do lasu, gdzie mamy korzenie, no to tutaj niestety ten tylny amor zdecydowanie mógłby być lepszy. Kilka kilometrów przejedziecie, ale na długie wycieczki po nierównościach bym się nie wybierał. G60 to typowy fatbike z 20-calowymi oponami. Te są jeszcze wzmocnione, więc żaden teren i nierówności im nie straszne. Sam bieżnik tu jest zdecydowanie mieszany i jeżdżąc nawet po piachu czy lesie będziemy mieli dobrą przyczepność. Dodatkowo potężna rama zapewnia nam możliwości nawet skakania tym rowerem i na pewno się nie połamie. Pomimo, że spawy może nie są idealne, to na pewno mocne. Tu też wtrącę, że maksymalna waga ridera nie powinna przekraczać 120 kg. Nad naszym bezpieczeństwem będą czuwać hamulce hydrauliczne z tyłu i przodu. Mój egzemplarz miał je kompletnie luźne, więc warto je sobie wyregulować po otrzymaniu roweru i wtedy bardzo sprawnie będą mogły nas zatrzymać. Dodatkowo zobaczcie na ten przedni LEDowy klosz. Bardzo ciekawe i ładne rozwiązanie zapewniające maksimum oświetlenia w nocy. Z tyłu również są LEDy i po naciśnięciu klamki hamulca się doświetlają i nawet w dużym słońcu faktycznie widać ich moc. Mamy tutaj też kierunkowskazy. Super! Z kolei czuć moc, bo G60 został wyposażony w 750W silnik, a w piku osiąga i 1000W. Taki napęd rozpędza nas na każdej powierzchni i w każdych warunkach, a prędkość maksymalna jest zablokowana do 45 km/h. Ta powinna jednak Wam wystarczyć, tym bardziej, że oficjalnie tyle takim sprzętem nie możemy się poruszać. By napędzić taki silnik potrzeba dobrego aku. Tu producent umieścił 48V i 18Ah baterię. No właśnie, a jak daleko realnie jesteśmy w stanie G60 pojechać? Ja ważąc 85 kg, jeżdżąc mocno agresywnie i na manetce non-stop ogień, uzyskałem wynik 45 km, ale jak sobie będziemy spokojnie pedałować, ograniczymy się do 20 km na godzinę, to i 100 kilosów jest do uzyskania. Oczywiście moje dane są zależne od pogody, stylu jazdy czy ukształtowania terenu. Tak czy siak, zasięg jest tutaj naprawdę dobry. Musicie mieć też świadomość, że dużo ludzi będzie na Was spoglądać, bo design tego roweru jest dość unikalny. Na szczęście komentarze przechodniów będą zawsze pozytywne. Dodatkowo jadąc nawet te 45 km na godzinę nic tutaj nie drga, nie ma oscylacji i czujemy się pewnie, a to ważny aspekt. Kierownica jest lekko wyprofilowana, a manetki pokryte gumą i żłobione, by mieć pewny chwyt nawet w deszczu. Po prawej stronie mamy manetkę gazu, przerzutki Shimano, a poniżej przycisk S od zmiany elektronicznych biegów. Po lewej stronie stacyjka, w której umieszczamy kluczyk, na górze wyświetlacz pokazujący wolty, a kawałek dalej sterujemy oświetleniem czy kierunkowskazami i mamy także elektroniczny klakson.
Po środku kolorowy ekranik i nawet w pełnym słońcu wszystko jest widoczne, a tam wyczytamy, ile kilometrów na godzinę jedziemy, na jakim biegu, zobaczymy trip czy odo. Tego typu rowery borykają się jednak z pewną niedogodnością. Otóż dla niektórych, szczególnie wysokich ludzi, może być niekomfortowe pedałowanie ze względu na jego wymiary. Ja natomiast, mając równo 180 cm, nie uświadczyłem tego tutaj. A co z ceną? Na Allegro 4450, a na AliExpress 300 zł taniej. Jest to zatem naprawdę mało, patrząc na to, co dostajecie. Silnik 750 W, naprawdę żwawo nas rozpędza. Sam design to już kwestia gustu, ale mi się podoba. A 18-amperowa bateria pozwala nam przejechać 100 km. Owszem, mógłby być trochę bardziej komfortowy, szczególnie jeżdżąc po lesie, no ale w tej cenie i tak nie jest źle. Dla niektórych minusem również będzie brak regulacji siedzenia, więc tu giganci mogą mieć problem. Poza jednak tym, weźcie pod uwagę tego Cafe Racera, gdy będziecie szukać elektryka dla siebie. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.